Kłaniam się serdecznie, jakże uprzejmie. Namówili mnie na gravel. Jakieś 3 dni, 300 km. No i to będzie pierwszy raz w moim życiu. Myślę, że to będzie epizodyczny incydent. Pewnie już więcej razy nie pojadę. W związku z tym, no tak, trzeba było poszukać jakiejś torby podsiodłowej, bo na 3 dni trzeba się spakować. I co? No i wybrałem jakąś taką opcję za 70 zł. Na zdjęciach wygląda fajnie. W internecie zaraz Wam powiem, jakiej firmy, to się dowiecie. Nie żebym miał robić jakąś recenzję tej torby, tylko takie pierwsze chwile kompletnego amatora i takiego, który po raz pierwszy pojedzie na gravel z torbą podsiodłową. No dobrze, tak jak mówiłem, torba jest za 70 zł, łącznie z przesyłką. Tak jak mówiłem, epizod prawdopodobnie na jeden raz, w związku z tym nie chciałem inwestować jakichś pieniędzy. I przyjechała torba, która, nie wiem czy tak jest we wszystkich torbach podsiodłowych, która ma tutaj z tyłu wejście do tego worka. Nie wiem czemu, czy to tak jest we wszystkich torbach, że tu nie ma sznurka. Fajnie by było, jakby był sznurek, bo obawiam się, że to zwijanie, takie zamykanie ze zwinięciem tej torby może być problematyczne. Oczywiście zapinamy tutaj po bokach. Oczywiście tu po bokach zapinamy na 2 paseczki. One mają regulowaną długość, można je ściągnąć. Myślę, że są to elementy odblaskowe. Tutaj jest zaczep na lampkę. Na wierzchu jest kawałek takiego sznurka, pod który będzie można sobie pewnie, nie wiem, schować bidon albo coś jeszcze. No i co? I co z tą torbą? Po bokach tutaj są takie małe kieszonki. Można tutaj wsadzić, nie wiem, coś w stylu kluczy, karty kredytowej, nic grubszego. Tu z boku mamy kieszonki zapinane na rzep. Nie będę ich odpinał, ale w środku jest taki plastikowy usztywniacz do tej torby, żeby ona się trzymała sztywno. Można taką wkładkę trójkątną tutaj wyjąć i w to miejsce coś włożyć. Po drugiej stronie taka sama kieszonka. Na wierzchu mamy jeszcze kieszonkę taką przeźroczystą, siateczkową na zamek. No i moje pierwsze obawy też po oglądaniu jakichś tam recenzji różnych toreb, to że te szwy, które tu widzimy, one są dosyć niechlujnie zrobione, czy słabo, czy może za słabo. Obawiam się, że to może nie wytrzymać. W związku z tym na drogę wezmę sobie taką rozciąganą gumę z 2 haczykami, żeby ewentualnie przypiąć tą torbę awaryjnie. No dobrze. To tak na razie wygląda z bliska. Jakieś widziałem recenzje, gdzie użytkownicy narzekali, że tutaj ten materiał jest zbyt słaby i on się od rury podsiodłowej przeciera. No ja z tą torbą spędziłem na rowerze 15 minut. Jak widać, no są już jakieś ślady styku z rurą podsiodłową. Ogólnie rzecz biorąc, estetyka jest całkiem niezła. Mówię, jakość jedynie tych szwów jest taka dosyć niechlujna i tak jak mówiłem, no tutaj mam obawy, czy ta torba wytrzyma 3 dni pod rowerem, mając w sobie jakiś tam bagaż. Tak jak mówiłem, nie jest to reklama firmy, która tę torbę firmuje, ani próba jakby dogłębnej recenzji. Pierwsze chwile kompletnego amatora, jeśli chodzi o gravel z taką torbą. Bardzo podobnie, bądź nawet tak samo wyglądające torby, tylko bez tego logo albo z innym logiem, można znaleźć na popularnych portalach. No dobra, spróbuję teraz powalczyć i zamontować ją pod siodełkiem. Będą jakieś pierwsze spostrzeżenia, to będzie moje drugie montowanie w życiu takiej torby. Więc tutaj te paski, te zaczepy, one są stosunkowo krótkie
i włożenie je tu pod siodełko, pod rozpórki siodełka jest dosyć kłopotliwe. Polecam zrobić tak, że ten pasek, na który zapinamy to siodełko, trzeba sobie zluzować. Mocno zluzować. Zrobić, żeby ten pasek był długi i nie przepychać tej klamerki, tylko zacząć od włożenia pod siodełko tej klamry i zapięcia na luzie. Pierwszą klamerkę mamy zapiętą. To samo robimy z drugim paskiem. Najpierw go znacznie luzujemy, żeby był długi. Przekładamy przez wspornik siodełka. Teraz zapinamy i dopiero teraz przewlekamy, żeby trzymało się to na sztywno pod siodłem i dociągamy paski. Może nie jeszcze z pełną siłą. No i teraz zapniemy rzepy od torby. Tu mamy z drugiej strony klamerkę, przez którą przewlekamy tego rzepa. No i co? I przy cienkiej rurze podsiodłowej rzepy są przyszyte w trochę niedobrym miejscu, bo nie trafiamy w nie. Mamy małą powierzchnię styku rzepów z sobą. W dolnym rzepie sytuacja wygląda nieco lepiej. Chociaż też powierzchnia styku. Mamy tutaj z boku na szczęście rzepy, do których te paski możemy dociągnąć i przyczepić. To jest akurat dobrze pomyślane. No i co? Jeszcze podciągamy torbę tu na tych paseczkach, żeby nie majtała. Jako komentarz powiem tyle, że oczywiście nie martwcie się, nie będę tej gravelowej trasy pokonywał na tym rowerze. Tu sobie na razie tylko przymierzam tą torbę. Założenie jest takie, żeby wypożyczyć rower gravelowy. No dobra, no jak widzicie, stabilność tego rozwiązania jest taka sobie. Potem zastanowię się jeszcze nad innym przytroczeniem. Tak jak mówiłem, zamiast sznurka na końcu to podwijanie moim zdaniem będzie też przynosiło taki efekt, że będzie ciągnęło tą torbę do dołu i ona potem opadnie. No dobra, jadę parę metrów się przejechać. Wielu użytkowników takich toreb narzeka na to, że mają za słabe usztywnienie tutaj. Ta torba rzeczywiście sztywną podłogę ma gdzieś do tego miejsca. Tu kończy się usztywnienie. Na razie przejechałem paręset metrów z tą torbą, no i jeszcze nie zrobiła się fajka, jeszcze się nie wygięła. W celach uskutecznienia tej jazdy testowej nie wypchałem jej takim bagażem jak na prawdziwą podróż, ale wrzuciłem tu jakieś dwie bluzy, nazwijmy to dresowe, bez zwijania, tak po prostu, żeby wypełnić tę torbę. Oczywiście nie mam złudzeń, nawet myślę w 5 razy droższych torbach, jeśli są zapewnienia, że torba jest wodoszczelna, no to dopóki nie będzie zrobiona z ceraty,
to pewnie każda przepuszcza. Natomiast ta torba przychodzi do nas, jest wysyłana przez sprzedawcę, producenta w takim worku na zip. Nie wyrzucajcie tego worka, bo w ten worek wpakujecie sobie ciuchy i zapakujecie je do środka do torby. Torba ma pojemność 12 litrów. Ciekaw jestem, jak się sprawdzi, co to będzie na trasie. Biorąc pod uwagę brak usztywnienia tej torby w tylnej jej części, jako naczelny Janusz rowerowy Rzeczpospolitej może wezmę jakąś płaską listewkę, która będzie na całą długość tej torby, żeby ją usztywnić. Zastanowię się. Najbardziej boję się właśnie o ten szef, bo jak go wyciągam ręką, to on jakby się rozłazi. Ok, kolejność zapinania bardziej sensowna, jakby łatwiejsza, wydaje się taka, że najpierw przypinamy torbę do sztycy, a potem zapinamy te górne klamerki. Wcześniejsze próby z zapinaniem najpierw górnych klamerek, a potem do sztycy chyba były trudniejsze. Kto wpadł na ten patent takiego zapinania zwijanego? Chyba lepiej byłoby, jeżeli już zwijać, to do góry, tylko wtedy nie jesteśmy w stanie wykorzystać tego wieszaczka na lampkę. Zapięcie do góry daje chyba większe prawdopodobieństwo, że ta torba nie będzie tak się wyginała w dół. No ale zobaczymy, jak to będzie w praniu. Zobaczmy, jak uda się przypiąć lampkę. Też ludzie narzekają, że te paseczki są za delikatne i te lampki strzelają. Tak? Chyba nie. Dobra, przeplatam przez dwa paseczki. No i powinno teraz działać. Zerkniemy na to, co się dzieje pod siodełkiem. No, torba, czuć ją trochę pod udami, minimalnie, ale nie jest to coś, co by wybitnie przeszkadzało w jeździe. Moi drodzy, przejechałem 2% z tego, z tą torbą. Nie tylko po gładziutkim, nie tylko po równiutkim. Trochę ścieżki w parku, trochę kocich łbów na dojeździe, na powrocie do domu. No i jak widać, tu prawdopodobnie będzie jednak ona siadała w dół. Trzeba coś pomyśleć nad jakimś awaryjnym usztywnieniem. Ale ogólnie rzecz biorąc, na razie całkiem pozytywnie i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy uda się z nią przejechać, czy wytrzyma 300 km. Dzięki za uwagę i do następnego razu.